Jest tu pani nielegalnie. A gdzie miałam iść? Pod most? Przecież to i tak puste stało. Miasto ma inne plany co do tej nieruchomości. Tyle lat niszczało, ja przynajmniej wzięłam się za remont. To miejsce nie nadaje się do zamieszkania, zwłaszcza z dzieckiem. Ale będzie powoli, ale wykończę, zobaczycie. Przykro nam, musi się pani wyprowadzić. Co? Ja w to wszystkie swoje pieniądze włożyłam. Nie dam się stąd wykurzyć, wynocha! Jeszcze tu wrócimy z policją. Przed pracą na Angelikę czekał Robert Więch, pseudonim Robi. Dasz mi w końcu spokój, Robi? Czekaj, Angela. Co ci powiedział Jacek? Co ty gadasz? Nie byłam u niego. Nie ściemniaj. Musiałaś się z nim widzieć. Przecież co, uciekł z paki, żeby co, wyjść na spacer? Zostaw mnie. Poczekaj. Koniec żartów. Rozumiesz? Musisz pójść na widzenie i wziąć to, co ci dam. Mało ci jeszcze? Nie będę wam nosić żadnych narkotyków. Zaraz się nadam psom. Nie strasz mnie, dziwko. Nie wiem nic o żadnych narkotykach, ani dla kogo pracujesz. Tak? To kto je dał Marysi? No na pewno nie ja. Sama jej spytaj. Nie będę wam nic przenosić, bo mnie sprawdzają. To nie jest nic nielegalnego. Nie będzie problemu. No to sam se przenieś. Nie mogę, przecież po tej ucieczce nikt nie dostanie przepustki. No to ja chyba też tempaku. Jak się postarasz, to dostaniesz. Tak? Co, nie wiesz, jak to zrobić? Bujaj się. Pożałujesz. Zobaczysz. Mogliby się w końcu ode mnie odczepić. Niech spada z tymi groźbami. Bałam się, ale postanowiłam, że nie dam się zastraszyć. No właśnie biegłem z odsieczą. Wszystko okej? Gitara. No chyba nie do końca. Co to za koleś? Jakiś miastowy. Węż wokół ucieczki Jacka. Znasz go? Nie. Czego chciał? No, chciał, żebym była kurierem i przenosiła do więzienia różne rzeczy. Wiesz, chyba powinnaś zawiadomić tego gliniarza. Nie, to jest ostatnia rzecz, jakiej mi trzeba. Zwłaszcza po tym, jak odkryli, że do pacynki, którą Marysia chciała dać ojcu, ktoś podrzucił narkotyki. Już sama nie wiedziałam, co mówić Darkowi, co przestępcom, a co Jackowi. Każdy czegoś ode mnie chciał, a ja chciałam robić to, co byłoby najbezpieczniejsze dla mnie i dla Marysi. Ale nie wiedziałam, co wybrać. Gliniarz chce mnie zwerbować, bandziory też, a jak to się sypnie, to jedyną osobą, która straci, jestem ja. I co wtedy z Marysią? Co zrobisz? Nie wiem, na razie powiedziałam facetowi, żeby spadał, ale nie wiem, jak jeszcze długo będę w stanie się opierać. Angelika, chcesz kawy? Pewnie. Zrobię. Dzień dobry. Witamy. Sytuacja Angeliki faktycznie jest nieciekawa. Nie wiem, jak długo udaje się tak lawirować. Powinna pójść na współpracę z policją i przede wszystkim odciąć się od swojego męża. No, widzę, że się pani zebrało na letnie porządki. To niestety wyższa konieczność, a nie kaprys. Tamte rzeczy sprzedam. Wiertarkę może jednak zostawię. Może się jeszcze przydać. Suszarkę może tutaj. Wykupię na jesieni. Nie chcę, żeby mi Kuba zachorował. Porcelana na sprzedaż. Możemy pić z plastikowych kubków. Kolczyki. Mam też medalik. Chrzcielny? To mojego Kubusia. Wie pani, ja tego do garka nie włożę, a syn i tak tego nie nosi. Trochę mi było głupio, że wyjechałam z tymi letnimi porządkami. Ta kobieta musiała być w naprawdę ciężkiej sytuacji. No to za to wszystko możemy dać 500 złotych. To za mało. Naprawdę więcej nie możemy. No, większość z tych rzeczy nadaje się do śmietnika tak naprawdę. Proszę pana, może to i nie najnowsze, ale wszystko działa. A sztućce są ze srebra. Ja naprawdę nie chciałem pani urazić, ale no, to jest wszystko, co możemy dać.
Ja dorzucę jeszcze komórkę. Potrzebuję tej gotówki. No ale za taki telefon to maksymalnie 20 zł. Dlaczego tak mało? To jest komórka sprzed parunastu lat. To nawet nie jest smartfon, no. Proszę was bardzo, ja jestem bez pracy. Na zasiłku z pomocy społecznej. A hulajnogę? Ale dziecko pani zabierze? Albo ja jemu zabiorę, albo oni odbiorą mi jego. Jacy oni? Urzędnicy. A dlaczego? Bo nie miałam się gdzie z dzieckiem podziać. Dopiero co odzyskałam Kubusia. Nie powinna pani poprosić o jakieś socjalne mieszkanie? Czekam w kolejce na lokal. No to gdzie teraz pani mieszka? Znalazłam taki pustostan, a urzędnicy chcą mnie stamtąd wykurzyć. Paranoja! Właśnie, a przecież ja remont robię. Już ja im pokażę, tylko ja muszę mieć za co. Ja tego tak nie odpuszczę. Ja chcę hulajnogę! Kubuś, uspokój się. Mama, oddaj! Kubuś, proszę, uspokój się. U nas w domu jest remont, a hulajnoga i tak nie może stać na korytarzu, bo jeszcze ją ktoś ukradnie. Tutaj będzie na przechowaniu, rozumiesz? Wiem, jak ciężkie są wybory samotnej matki. Na dodatek, gdy finalizowaliśmy transakcję, mały zorientował się, że traci hulajnogę i dopiero się zaczęło. Oddaj hulajnogę! Chcesz iść do domu dziecka? Jeszcze dowód. To w tej chwili przestań. Przestań w tej chwili. I teraz tu. Kubuś, chodź, idziemy. Kubuś, idziemy. No masz, baw się żołnierzykiem. Nie chcę! Kubuś, przestań. Proszę cię. Takie sytuacje zawsze są bardzo dramatyczne, ale no co mogliśmy zrobić? Miałem nadzieję, że kobieta jakoś się odkuje i wróci po tę hulajnogę. Niech pani zaczeka! Proszę to wziąć. Ale nie, ja nie mogę. Ale ja wiem, jak to jest. Też samotnie wychowuję córkę, wiem, jak może być ciężko. Dziękuję. To pożyczka. Ja oddam. Do widzenia. Do widzenia. Po prostu musiałam coś zrobić. Zobaczyłam siebie sprzed kilku lat. Po aresztowaniu Jacka też miałam trudne chwile. I też chcieli mi odebrać Marysię. To dla matki jest koszmar. Mam nadzieję, że jej się uda. No, jeśli choć w połowie jest tak twarda jak ty, to na pewno. Witam. Dzień dobry. Macie coś nowego? O, hulajnogę widzę. To dziecinna, czy dla dorosłego też się nada? No co, planuje pan zakup? Nie, ja tylko tak patrzę, nie? Pan Bogdan przychodzi i patrzy, czyli nic nowego. Nasz stały apacz. No i oczywiście rozmowy o chorobach. A jak zdrówko? W porządku, dziękujemy. A pani Angeliko? Jak tam po porwaniu? Chyba ciężko dojść do siebie, co? Wie pan co, ja nie chcę o tym rozmawiać. Niech pan sobie poogląda nowości i tyle, dobra? O, ja tu dzisiaj z konkretem przyszedłem. Ciekawe jakim. Po zastaw, po odbiór. Młotek? Tak, zastawiłem. Zgodnie z zasadami. Pan Adrian nie chciał się zgodzić, ale pan Karol przyjął. No rzeczywiście, zgadza się. Dobrze, pójdę poszukać. Halo? Nie, przecież jestem w pracy. Ale jak to Marysi nie ma w szkole? Chryste, zaraz do was jadę. Mariusz? Mariusz, wychodzę! Marysia zniknęła ze szkoły. Nie za bardzo zrozumiałem, co się dzieje, ale było jasne, że Angelika ma kłopoty. Na wszelki wypadek zadzwoniłem po szefa, żeby mnie zmienił.
Po kilkunastu minutach spanikowana Angelika dociera na teren szkoły Marysi. O, dobrze, że pani jest. Gdzie jest moje dziecko? Właśnie to ustalamy, przeszukaliśmy cały teren. Ale jak mogła wyjść? Jak to jest możliwe? No wie pani, uczniowie często próbują wydostać się do sklepu. No ale przecież przy wyjściu jest woźny, poza tym szkoła ma monitoring. Wyjaśniamy sytuację, proszę nie obwiniać nas. To, że uczeń idzie na wagary, nie jest naszą winą. Marysia nie wagaruje. Ona lubi szkołę i dobrze się uczy. Proszę pani, ja widziałam różne sytuacje. Ja dzwonię na policję. To nie mógł być przypadek. Zadzwoniłam do tego gliny z kryminalnego. Nie ufałam mu do końca, ale nie miałam wyboru. Bezpieczeństwo Marysi było najważniejsze. W tym samym czasie Mariusz z niecierpliwością czekał na przyjazd właściciela lombardu Kazimierza. Chciał wyjść z pracy i pomóc Angelice, ale potrzebował zastępstwa. Tu Angelika Zawadzka, zostaw wiadomość, oddzwonię. Cholera. Wszystko w porządku? A. Dzień dobry. Dzień dobry. Chciałem znów zastawić. Jest pani Angelika? Nie, nie ma. O, to przykro. Angelika, ty nie masz szczęścia. Jak nie mąż w więzieniu, to jakiś psychopata ją porywa. No, przyciąga dziewczyna wszystkie nieszczęścia. Co pan powie? Taka fajna dziewczyna. Bogdanie, załatwi pan sprawę? To do widzenia. No wie pan, Przepraszam. No jak? Znalazła się? Nie, No ale coś wiadomo? nic, zadzwoniłam po Darka. No to dobrze. Przyjadę, jak tylko będę mógł. No, trzymaj się. Siedziałem w lombardzie jak na szpilkach. Miałem nadzieję, że zaraz pojawi się Kazimierz i będę mógł pojechać do Angeliki. Kilkanaście minut później pod szkołą pojawia się zaalarmowany przez Angelikę Darek, policjant z Wydziału Kryminalnego. Co wiemy? Zniknęła z podwórka szkolnego. Monitoring? Mają, ale jest w nim martwy punkt. Marysia się w nim znalazła i już się nie pojawiła. Boże. Spokojnie, przecież może się gdzieś urwała po prostu. Nie wiem, na wagary poszła. Zginęło jeszcze jakieś dziecko? Nie, to na pewno jest porwanie. A po przerwie Robi jest podejrzany o porwanie córki Angeliki. Gdzie jest moja córka, gnoju? Spokój, wariatku. Gdzie jest Marysia Zawadzka? Nie wiem. Renata nie ma pieniędzy, by zapłacić za remont mieszkania. Dużo za mało. Ale nie mam inaczej. A mnie się wydaje, że pani ma. Ale co? No pani dobrze wie co. Urzędnicy z opieki społecznej odbierają Renacie syna. Macie nakaz, oddajcie mi dziecko, Kuba! Dziecko musi mieć dom, a pani będzie eksmitowana. Przed przerwą urzędnicy próbują wyrzucić samotną matkę Renatę z zajętego przez nią pustostanu. Robi groźbami próbuje nakłonić Angelikę do dostarczenia przesyłki Jackowi. Renata zastawia w lombardzie wszystko, co posiada. Potrzebuje pieniędzy, bo inaczej opieka społeczna odbierze jej syna. Angelika dostaje telefon ze szkoły. Jest zdruzgotana i obawia się, że jej córka została porwana. Dobra, skąd ta pewność? Ten miastowy, jak mu tam robi, groził mi dziś rano. Jak to ci groził? Dlaczego? Chciał, żebym przynosiła grypsy i żebym była łącznikiem. Trzeba się było zgodzić i od razu dać mi znać. Ale ty mi teraz nie gadaj takich rzeczy, tylko szukaj mojej córki. Dobra, wiem, gdzie znaleźć Robiego. Tutaj zaraz będzie ekipa z psem tropiącym, więc znajdziemy ją. Byłam pewna, że Marysię porwali miastowi. Nie sądziłam, że posuną się do czegoś takiego. Jak Marysi spadnie włos z głowy, to normalnie rozszarpie tego całego Robiego gołymi rękami. I Sypkiego też. Do lombardu przyjeżdża zawiadomiony o kryzysowej sytuacji właściciel. Jest mocno zaniepokojony. Mariusz, co się dzieje? O co chodzi z tą córką Angeliki? Zaginęła. Ale jak? No, na razie nie wiadomo. No. Policja bada sprawę. A może to sprawka tej naszej konkurencji? Może to Koryn, co? Nie, to chyba chodzi raczej o prywatne życie Angeliki. A może dziecko gdzieś uciekło? No wiadomo, jakie są dzieci, nie? Oby, no ale to raczej wygląda nie za dobrze. A może to coś z tym ostatnim porwaniem? Co? No, ten porywacz siedzi,
A sprawa może być jeszcze niewyjaśniona. A nie było znowu jakichś dziwnych tutaj klientów? Nie, Kazimierz, to raczej chodzi o męża Angeliki w więzieniu. O cholera, no. Wiesz, dlatego chciałbym do niej pojechać, bo w takich sytuacjach liczy się czas, no a ona teraz potrzebuje wsparcia. No dobra, no to jedź. Tak? Tak. Dzięki. Szef to dobry człowiek. Nie musiał przyjeżdżać do Lombardu, ale to zrobił. Wiem, że w podbramkowych sytuacjach zawsze mogę na niego liczyć. Byłem to winny Angelice. Zwłaszcza po ostatniej akcji. Mam nadzieję, że jej córka nie została znowu porwana. Jedno takie przeżycie odciska się na psychice dziecka, a co dopiero powtórka. Mariusz nie pierwszy raz pomaga Angelice w trudnej sytuacji. Ma nadzieję, że i tym razem uratuje ją z opresji. Przepraszam, ale tu nie ma wejścia. Angelika! Dzięki, że przyjechałeś. Co wiadomo? Ani śladu Marysi. Trop urywa się przy ogrodzeniu. Musieli ją porwać samochodem. Wiadomo kto? Nic nie wiadomo. Dobra, przywieźli Robiego. Czekaj. Gdzie jest moja córka, gnoju? Spokój, wariatku. Gdzie jest Marysia Zawadzka? Nie wiem. Dobra, co robiłeś dzisiaj koło 13? Byłem w restauracji. Możesz sobie to sprawdzić. Rano groziłeś Angelice. Bzdura, prosiłem, żeby temu swojemu Jackowi paczkę zaniosła. Kłamie. Sama kłamiesz, dziwko. Jesteś tymczasowo zatrzymany. Nie masz prawa mnie Na zatrzymać. 48 zawsze. A idź, w cholerę ty. Byłam pewna, że to Robi za wszystkim stał. Boże, to przeze mnie moja córka została porwana. Żałowałem, że tego Robiego zawinęła policja. Już ja bym sobie z nim pogadał i wydusił z niego wszystko. A tak nie było żadnego punktu zaczepienia. Tymczasem do Lombardu przychodzi stały bywalec i kolega z klasy Kazimierza, Zenon. O, Kaziu, ty sam za ladą? No cześć, Zenek, cześć. A to wszyscy pracownicy pouciekali? Pozwalniałeś ich, czy co? Oj, Do konkurencji przeszli? Oj, dobra, Zenek, nie mędrkuj, no. Przyniosłem lornetkę. Interesy. Lornetkę przyniosłeś, pokaż tę lornetkę. No i co? Ruska, znakomita, niezniszczalna. No wiem, widzę. Radziecki dobry sprzęt, można nią gwoździe wbijać. No i co? No, muszę się jej pozbyć. Jak mus, to mus. No wiesz, no, żona mnie przyłapała, jak podglądam sąsiadkę sprzeciwka. Wiesz, zna się Olkę. Niesłychana zołza. Aha, no dobrze. Jak pies ogródnika. Zazdrosna. Zenek, taki głupi jesteś, a nie mogłeś tego sprzętu schować? Pokażę jej kwit, to się uspokoi. A później, jak jej przejdzie, to odbiorę. No dobra. To ja biorę tę lornetkę, nie ma co. Zenka to nie z Bancymo. Chłop w moim wieku, a zachowuje się jak mokos. Widocznie przechodzi kryzys wieku, powiedzmy, średniego. No dobrze, Zenuś, podpisz tutaj. Proszę. No, mógłbyś dać trochę więcej, ze względu na naszą starą znajomość. Zenek, 50 zł pod zastaw to jest dobra cena. Jakbyś chciał sprzedać, to dam ci 6 dych. Zawsze miałeś węża w kieszeni. Ale jak chcesz, to sobie poużywaj z tej lornetki. Dobrze, poużywam sobie. Proszę, dla ciebie umowa. Dobra, dzięki. No to Cześć. cześć. O, to zobacz, co znalazłem. Pokaż. O, ciekawe. No pewnie ktoś zgubił, bo nie mamy takich u nas na stanie. Ja pamiętam taką, jak za starych dobrych czasów. Pamiętam taką, sam się bawiłem. Może wnukowi bym dał. Zaraz. To może być coś warte. Taki szmelc? Zaraz zobaczymy, poczekaj. Halo?
Mieciu, tak, to ja, Kasiu. Słuchaj, wpadłeś do mnie. Oj, dobra, nie marudź, chodź. No, rzucisz okiem na coś. Wiem, że na takie rzeczy też jest rynek. Mietek zna się na tym jak nikt. Stary wygaj i antykwariusz. Jak ktoś ma mi doradzać, to właśnie on. Tymczasem klientka lombardu pani Renata chce się rozliczyć z fachowcem za prawie ukończony remont. Mam tu dla pana 600 złotych. 300 zł? Mało. Dużo za mało. Ale jak to? Tak to. Materiały poszły w górę, ceny poszły w górę. Nic pan nie mówił. No bo pani nie pytała. Miałem robić i tyle. To ile to będzie? Marzą mi się ze 2000. 2000. Co? Miało być tanio. Przecież pan wie, w jakiej ja jestem sytuacji. Ja mam dziecko. Tak czy siak płacić trzeba. A jak nie, to idę na policję. Nie, dobrze, ja reguluję, tylko w ratach. Raty, straty. Nie będę czekał na żadne raty, nie mam czasu. Wszystko idzie do góry, a mnie też się śpieszy. Ale ja nie mam inaczej. A mnie się wydaje, że pani ma. Ale co? No pani dobrze wie co. Co pan robi? Nie bądźmy dziećmi. Pani dobrze wie co. Ale ja nie mogę. No dobrze. Ja tu jeszcze trochę pobędę. Tu jest dużo do zrobienia. Jakoś się dogadamy. Pani pomoże mnie, ja pomogę pani. Gwarancja satysfakcji to podstawa biznesu. Godzinę później w lombardzie pojawia się znajomy Kazimierza, antykwariusz Mieczysław. No, witam cię, Mieciu, witam. Cześć. Ładnie się tu urządziłeś, ale tak za ladą. Taki biznes prowadzisz, kupony tylko odcinać, żonę na wakacje zabrać, a ty za kasą stoisz. Mieciu, czasem lubię sobie pohandlować. Poza tym pańskie oko konia tuczy. Niezłe cacka, ale nie po to mnie chyba dzwoniłeś. No nie. Poczekaj. Co mnie o tym powiesz? Okaż. Dzień dobry, dzień dobry. No, ciekawe. Lineol, wczesne lata 40., wojenna produkcja. Niewiele już tego zostało. Tak? A powiedz mi, Mieciu, ile to jest warte? No, nawet kilkaset złotych. Tak? Mietek to doświadczony antykwariusz i fachura w sprawach figurek. Miałem nosa, że go poprosiłem o pomoc. Tylko było pytanie, skąd się wzięła u nas ta figurka? Bo warto by ich mieć więcej. W czasie, gdy Kazimierz wyceniał figurkę, Angelika i Mariusz zgodnie z zaleceniami policji udali się do mieszkania Angeliki. Ja nie wiem, czy to ma sens. Ma sens. Powinnaś tutaj być. Marysia może przyjść do miejsca, które dobrze zna. No pod warunkiem, że to nie jest porwanie. Boże. Spokojnie, jeszcze nic nie jest przesądzone. Szukaj policja, psy tropiące. A jak to jest porwanie? To i tak lepiej, żebyś była w mieszkaniu. Mariusz, dzięki, że jesteś. Bez ciebie chyba bym zwariowała. Daj spokój. Mariusz, ja nie mogę jej stracić. Ona jest dla mnie wszystkim. Tak bardzo ją kocham. Spokojnie, nie stracisz. Zobaczysz, będzie dobrze. Doceniałam, że Mariusz mnie wspierał. Dotarło do mnie, że mimo strachu o Marysię czułam się przy nim bezpieczniej. Angelika i Mariusz są po nieprzespanej nocy. Niestety poszukiwania zaginionej Marysi okazały się nieskuteczne. Policja nie natrafiła na jej ślad. Gdzie byłeś? Kręciłem się po mieście. I co? Minęła prawie doba. I nic. Mariusz, a jak ona się już nie znajdzie? Jak oni jej coś zrobili? W
przypadku zaginięć każda doba się liczy. Może relacje między Marysią i Angeliką układały się różnie, ale nie wierzę, żeby mała uciekła z domu. Dyrektorka szkoły zaczynała dzień pracy. Nie sądziła, że będzie świadkiem dramatycznej sytuacji. O, dzień dobry, pani dyrektor. Dzień dobry. Wszystko w porządku dzisiaj tu u nas? Jakoś tak. Tak. No, jakoś Sprząta pan. O, wszystko w porządku. Jezus Maria. Dziecko drogie. Niech pan dzwoni do tego policjanta. Nie mam numeru. To na numer alarmowy. Szybko. Halo? Policja? Już nic ci nie grozi. Ja w sprawie nie tego bój się. porwania. Kazimierz nic jeszcze nie wie o odnalezieniu Marysi i otwiera lombard w zastępstwie Mariusza i Angeliki. Muszę natychmiast wykupić lornetkę. Zenek, co cię tak z rana przywiało, co? A bo wiesz, znalazłem obejście problemu. Jakie? Wysyłasz żonę na wczasy? Nie. A jak? Zaniosę lornetkę do sąsiada. Aż tak cię przypiliło? Dzień dobry, dzień dobry. No, bo wiesz, jest akcja, a u sąsiada po prostu lepiej widać. Ty, Zenek, co ty gołej baby nie widziałeś? Widziałem, no ale nie sąsiadkę. Ale muszę ci powiedzieć, że twoja żonka to jeszcze, wiesz, niczego sobie babeczka. Tak, jest miła, ładna, mądra, no ale żeby chociaż była trochę cudza, nie? No dobra, dawaj. Głowa siwieje, a dupa szaleje. To znaczy, że Zenek chciałby, ale nie bardzo już może. Angelika dostała wiadomość o odnalezieniu Marysi. Mariusz niezwłocznie przywiózł ją pod szkołę. Gdzie ty byłaś? Mnie zabrali. Została oszołomiona jakimś środkiem nasennym. Ktoś ją zagadnął, gdy podeszła do szkolnego ogrodzenia. Ktoś poprosił mnie, żebym mu podał jakieś papiery, które mu wypadły za ogrodzenie. No i gdy to zrobiła, złapał ją i przytknął jej coś do twarzy. A dalej już nic nie pamiętam. Boże, kto to był? Już próbujemy to ustalić. A teraz musimy jechać na badania. Przede wszystkim małą musi zobaczyć lekarz, a nasi technicy muszą ściągnąć ślady z jej ubrań i włosów. A nie możemy po prostu wrócić do domu? Nie. Jeśli chcemy złapać sprawcę, to musimy się trzymać procedur. No dobrze, to Angela, jedźmy. jeżeli będziesz czegoś potrzebował, to zadzwoń, dobrze? Dzięki. Czułam, jakbym urodziła się na nowo. Odzyskanie córki to był najszczęśliwszy moment w moim życiu. Dzień dobry, Kazimierz. Dzięki, że nas zastąpiłeś. Nie ma za co. No i coś wiadomo? Słuchaj, mała się odnalazła. Tak gdzie? No, wyrzucili ją z samochodu przed szkołą. Rany boskie. Czyli porwanie, tak? Ja myślę, że to jest jakiś sygnał dla Angeliki. Myślisz, że znowu się wkręca w półświatek? No i właśnie stara się odciąć. No ale wiesz, to nie jest takie proste. A, żeby to się na nas nie odbiło. Wiesz co, pójdę zrobić kawę. Chcesz? Poczekaj, coś się ciebie zapytam. Słuchaj, wczoraj to znalazłem u nas na podłodze. Nie wiesz, skąd to się wzięło? Przypomniałem sobie, że syn naszej klientki bawił się tym żołnierzykiem. Kazimierz prosił o odszukanie umowy, którą z nią spisaliśmy. Pomyślałem, że chce zwrócić dziecku zabawkę. W mieszkaniu klientki lombardu fachowiec żąda zapłaty, którą wcześniej zaproponował zdesperowanej kobiecie. No, zostały tylko okna i pomalować. Świetnie. No, nie tak szybko. Ja zdobędę pieniądze. Nie o tym mówię. Nie tak się umawialiśmy. Mam tu jeszcze tylko tyle. Więcej nie mogę, bo nam na jedzenie nie starczy. Nie o to mi chodzi. Kubuś, idź na podwórko. Nie chcę. Dalej. Mamusia zaraz przejdzie, tylko musi tutaj z panem ustalić malowanie. Ja też chcę. Ale nie możemy razem. No proszę. A później pójdziemy na lody. Tylko baw się blisko domu, dobrze? I nigdzie nie idź z nikim.
Kazimierz obsługiwał właśnie klienta, kiedy w lombardzie pojawiła się Jolanta, żona jego kolegi, który zastawił lornetkę. Dziękuję. A i to, umowa. Do widzenia, do widzenia. Cześć, Kaziu. O, Jola! Dawno cię nie widziałem. Co cię do nas sprowadza? Nie udawaj, że nie wiesz. Chcę ją sprzedać. Gdy zobaczyłem tę lornetkę, to od razu wiedziałem, co się święci. Nie dałem po sobie poznać, że już ją widziałem. Nie chciałem zdradzić znajomego z dawnych lat. Jesteś pewna? Bo to chyba Zenka. Tak, ale używa jej niezgodnie z przeznaczeniem. Jak to? A tak to, że w instrukcji obsługi napisane jest wielkimi bukwami o wrogach narodu. A Zenek? Gołe baby podgląda. Gołe baby? Tak. Zenek? Nie, niemożliwe. A tam, ile mi za nią dasz? No mogę ci dać za nią 60. Jolka to była super babka z poczuciem humoru. Nie wiem, dlaczego Zenek oglądał się za tymi babami. Ja na jego miejscu lepiej bym nie ryzykował. Dzielnicowy dostał zgłoszenie o Renacie, która nielegalnie zajęła zrujnowany pustostan i nie chce go opuścić. Policjant musiał to sprawdzić. Cześć, a ty sam się tutaj tak bawisz? A pokaż mi, co ty tu masz w ręce? Powiedz mi, jak masz na imię? Kubuś. Kubuś, nie bój się mnie. Jestem policjantem, wiesz? A gdzie są twoi rodzice? Mama jest w domu. A jak mama się nazywa? Renata. Oj, to wiesz, bo ja chyba właśnie do was przyszedłem. Pokażesz mi, gdzie mieszkasz? Co? To pani syn? Tak. Dzielnicowy Ryszard Paterski. Dzień dobry. Dzień dobry. Dziecko było samo poza domem, bez żadnej opieki. Ale tylko przez chwilę. No właśnie widzę, że ma pani inne zajęcia niż opieka nad własnym dzieckiem. To nie tak, jak pan myśli. Co tu się właściwie dzieje? A co, pana z urzędu nasłali? No zajęła pani lokal bezprawnie. Muszę gdzieś mieszkać. Gdzie miałam mieszkać? Nie przyznali mi mieszkania, to sama sobie znalazłam. Gdzie miałam się z dzieckiem podziać? Na działkach? Przede wszystkim to pani powinna się dobrze synem opiekować. Co z pani za matka? A co pan może wiedzieć? Jakie ma pan prawo mnie oceniać? Pierwszy raz mnie pan widzi. I wystarczy. Wystarczająco dobrze mi się pani zaprezentowała. Przecież tu się nie da mieszkać. Remont robię. No ale nie ma pani prawa. A prawo do życia mam, czy tylko zdechnąć, co byście mieli święty spokój? Pan Kazimierz postanowił odwiedzić właścicielkę cennej figurki. Nie przypuszczał, że stanie się świadkiem dramatycznej sytuacji. Pani się źle nim opiekuje. Ale nie możecie, jakim Mamy podejrzenie, że dziecko się bawi niebezpiecznymi sprzętami. Nie macie nakazu, dajcie mi dziecko, Kuba! Dziecko musi mieć dom, a pani będzie eksmitowana. Dam pani coś na uspokojenie. Niech mnie pan zostawi! Domyśliłem się, że kobieta, którą zastałem przed domem, to osoba, której szukam. Nie sądziłem, że jej sytuacja jest tak beznadziejna. W porządku? Nic się pani stało? A kim pan jest? Jestem właścicielem lombardów. Zastawiła pani u nas rzeczy. Odprowadzę panią do domu. Ja już nie mam po co żyć. Niech pani tak nie mówi. Kuba jest całym moim światem. Przecież sam mam 2 dzieci. Adrian i Marta są już dorośli. Ale nie wyobrażam sobie, żeby ktoś mógł mi ich zabrać. Wszystko będzie dobrze. To wszystko twoja wina! Miałeś mi robić remont, ty draniu, zrujnowałeś mi życie, to przez ciebie zabrali mi Kubę! się, wariatko! Ej, gdzie złapała mi do kobiety? Co się wtrącasz? Nie twoja sprawa. Ja się wtrącę? Zaraz się nauczę szacunku, łachudro jeden. Grozisz mi? Na policję zadzwonię. Akurat Uspokój zdążę. się. Postraszyłem tego fachurę od 7 boleści. Nie pozwoliłem mu zabrać materiałów. Przynajmniej tyle zyskała ta biedna kobieta. O, już go nie ma. No, teraz
Trzeba się zastanowić, jak odzyskać dziecko. Na pewno mają kogoś, komu chcą oddać moje dziecko. Nie, nie sądzę. To dlaczego mnie tak nagle naszli? No wszystko pani wyjaśni. Pracownicy socjalni to nie są bandyci. Na pewno ktoś coś tam, załatwi. Byłam po pomoc, a oni zamiast coś zdziałać, to mnie tylko bardziej pogrążają. Oj, będzie dobrze. Wszystko się jakoś ułoży. Jak? Straciłam dziecko i wszystkie swoje pieniądze. I to też pewnie do pani należy. Do mojego Kubusia. Ale co, przyszedł mi pan oddać zabawkę? Nie, niekoniecznie. Chciałem się zapytać, czy ma pani może więcej takich żołnierzyków? A to pana interesuje? No, muszę pani powiedzieć, że taka figurka jest warta gdzieś koło 200 zł. Naprawdę? Przecież to stare, to chyba jeszcze z czasów wojny. No i dlatego takie cenne. Mój świętej pamięci tato się tym bawił i tak już zostało. I bardzo dobrze, że pani to zachowała. Dałam dziecku, bo nie stać mnie na nowe. To co, poszukamy tych żołnierzyków? To niedobrze. Znaleźliśmy całą kolekcję figurek. To cud, że przetrwały. Pani Renata zgodziła się, żebym zabrał je do Lombardu i znalazł na nie klienta. Kazimierz skontaktował się ze znajomym antykwariuszem, który lada chwila ma pojawić się w Lombardzie. Cześć. O, cześć Mieciu, chodź. O, po to mnie wezwałeś. Cała kolekcja. No. Mieciu, znajdź mi na to kupca. A po co? Sam to odkupię. Dam 700. No chyba żartujesz. Chcesz, żebym wyszedł na tym jak Zabłocki na mydle? No gdzież tam. Nie no, chcę więcej. A ile za to dałeś? Mieciu, nie rób mnie w konia. Powiedz, ile to jest warte. Bo sam sprawdzę, jak mi nie powiesz. Po to po ciebie zadzwoniłem, bo się śpieszę. W tym biznesie trzeba wiedzieć, kiedy nacisnąć, a kiedy ustąpić. Mietek to stary wyjadacz. Zaniżał wartość. Nie ze mną te numery. Nie prowadzę Lombardu od wczoraj. No, ile mi za to zapłacisz? 1300 za cały komplet. Więcej ci za to nie dam, bo sam nie zarobię. Oj, Mieciu. 1500 i umowa stoi. To była krótka piłka. Mietek to był zawodowiec. Wiedział, kiedy kombinować, a kiedy trzeba było się szybko dogadać. Dzięki, Kaziu, ale lepiej wyjdę na tym, jak będę robił interesy z twoimi pracownikami. O, Zenu! No chyba mamy do pogadania. A co się dzieje? No przyjąłeś moją lornetkę. Widziałam paragon u Jolki. No przecież wiesz, że to jest moja lornetka. No, Zenek, przecież nie mogłem nie przyjąć. Nie macie rozdzielności. Wszystko jest wspólne, tak? No może masz rację, ale chciałbym odkupić. Przykro mi. A co, już jej nie masz? Nie, no mam, ale nie mogę cię sprzedać. No dlaczego? Bo obiecałem Jolce. No nie żartuj. Słuchaj, a może się skusisz na takie cacko, co? Zobacz, to jest lornetka myśliwska, wodostrzelna. Pokaż. A? No, pewnie lepsza, ale i droższa. No, ale za to zobaczysz więcej szczegółów i to w każdych warunkach. Zenek zawsze miał słabość do kobiet. Dlatego bez problemu sprzedałem mu droższy towar. Idealna sytuacja. Wszyscy byli zadowoleni. A ja nie złamałem słowa danego żonie Zenka. Po pracy Mariusz odebrał z komendy Angelikę i Marysię i odwiózł je do domu. Padam z nóg. Mogę wam jeszcze jakoś pomóc? Już wystarczająco zrobiłeś. Marysiu, jesteś głodna? Nie.
A ty, Mariusz, zjesz coś? Nie, dziękuję bardzo. Napijesz się czegoś? Nie będę wam zawracał głowy już. Nie zawracasz. No, najwyżej szklankę wody i będę leciał. A sam sobie nalej. Tak bardzo się bałam, mamo. Wiem, kochanie, ale już jesteśmy w domu. Już jesteś bezpieczna. Nie wiem, jak ci dziękować. Daj spokój. Dziękuję Bogu, że Marysia wróciła do domu. Byłam szczęśliwa, ale przerażona, bo nadal nie wiedziałam, kto i dlaczego porwał moje dziecko. Cała sytuacja na pewno zbliżyła do siebie Angelikę i Marysię. Niestety polywacz nadal pozostawał nieuchwytny. Będę musiał uważać na dziewczyny. Zrobię wszystko, żeby je chronić. Właściciel lombardu spotkał się z panią Renatą, żeby rozliczyć się z nią za sprzedane drogocenne figurki. Udało się sprzedać za 1500. O matko, aż tyle? To naprawdę było tyle warte? Jak to możliwe? No dobrze, dobrze. Akurat pomógł przypadek, ale się cieszę, że udało się wynegocjować dobrą cenę. Może w końcu uda mi się skończyć ten remont. No i fachowca też polecę, który zrobi dobrze robotę i nie wykorzysta. No już dobrze już, no. Ja nie wiem, jak ja mam panu dziękować. Oddałem tej kobiecie całą kwotę za figurki. Nie potrąciłem sobie ani grosza. Nie mógłbym wykorzystać jej trudnej sytuacji. Miałem nadzieję, że zrobisz szybko remont i odzyska synka. Pani Renata pojawiła się w lombardzie miesiąc później. Przyszła z synkiem. Dzień dobry. O, dzień dobry. Jaka miła niespodzianka. Witamy. Przyniosłam ciasto. Ale nie trzeba było. Sama upiekłam w nowej kuchni. Chciałam jakoś państwu podziękować. Możesz. No widzę, że odzyskała pani syna. Tak, Kuba był w pogotowiu opiekuńczym. Nie był ani w domu dziecka, ani w rodzinie zastępczej. Całe szczęście. Ubłagałam sędziego, żeby dali mi szansę. No widzi pani, są dobrzy ludzie. Pokazałam, że się staram. Skończyłam w końcu ten remont i teraz czekam na mieszkanie socjalne. No mówiłem. Niepotrzebnie się pani zamartwiała. Ale nie chcieli mi go oddać. Ja to wywalczyłam. Jak? Poszłam do gazety. Napisali o moich problemach i dziecko jest przy mnie. No to gratuluję. Chciałam jeszcze raz panu podziękować. Gdyby nie pan, to by się to nie udało. Drobiazg. Ja się też bardzo cieszę. Kuba, zachowuj się. Niech się bawi dziecko. Mam dla pani jeszcze te kilkadziesiąt złotych, te, które od pani pożyczyłam. Ale nic nie musi mi pani oddawać. Ale niech się pani nie wygłupia. No to ja mam pomysł, na co możemy przeznaczyć te pieniądze. Kuba, zachowuj się. A niech się bawi, dobrze. O, Kubuś, zobacz! Zobacz, jaki prezent dostałeś od mamusi. Dziękuję, mamusiu. Proszę, dziękuję. Więcej informacji o serialu na naszej stronie, na Facebooku i Instagramie. A w następnym odcinku klientka Małgorzata przynosi do wyceny porcelanowy serwis. To ile możecie zapłacić za cały serwis? Przy 70 sztukach w takim stanie, no to może być warte nawet kilka tysięcy. Naprawdę? Weronika wyjawia swojemu chłopakowi, że jest w ciąży. Jezu. Nie, ojciec mnie zabije. Naprawdę tym się teraz martwisz? Co ojciec powie? Nie, ale... Przestań myśleć tylko o sobie! Damian przedawkowuje narkotyki. Damian, obudź się! Damian! Halo? Pogotowie?